Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was unikatowy zestaw, jakim jest Wirbelwind, niemiecki pojazd przeciwlotniczy. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Wirbelwind był niemieckim samobieżnym działem przeciwlotniczym używanym podczas II wojny światowej. Bazował na podwoziu czołgu Panzer IV i był uzbrojony w czterolufowe działko przeciwlotnicze 2 cm Flak-Wirling 38. Wirbelwind mógł strzelać z dużą szybkostrzelnością do celów powietrznych, zapewniając wsparcie przeciwlotnicze dla jednostek lądowych. Nie jest dokładnie znana dokładna ilość wyprodukowanych egzemplarzy. Tak prezentuje się klockowy Wirbelwind w skali 1:28. Model mierzy 210 mm długości, 130 wysokości oraz 110 mm szerokości. Tak więc jest to naprawdę okazały model, który jest, musicie wiedzieć, że starannie odwzorowany. Przejdźmy teraz do jego wyglądu zewnętrznego i tego, jak ten pojazd wygląda na zewnątrz, bo to jest pierwsze, co rzuca się nam w oczy. Jak już powiedziałem wcześniej, pojazd oparty jest na podwoziu czołgu Panzer IV, co widać od razu poprzez charakterystyczne podwozie oraz ułożenie kół. Pojazd pomalowany jest w charakterystyczny trójkolorowy, późnowojenny kamuflaż, który składa się z 3 kolorów: zielonego, piaskowego oraz ciemnobrązowego. Dodatkowo ten pojazd ma mnóstwo elementów zielonych, różnego rodzaju gałęzi, krzaków i liści, dzięki czemu jest jeszcze lepiej zakamuflowany i wygląda jeszcze ciekawiej. No ale nie ma się co dziwić, bowiem jest to pojazd w wersji Executive, tak więc musiał mieć kilka takich naprawdę atrakcyjnych dodatków. Jak już wspomniałem, jest to pojazd przeciwlotniczy, no i pierwsze, co się rzuca w oczy, to właśnie potężne, czterolufowe uzbrojenie główne, jakim jest działko Flak-Wirling 38. Nazwa Wirbelwind po przetłumaczeniu na język polski oznacza trąbę powietrzną, no więc sama nazwa od razu wskazuje, jak niebezpieczny potrafił być właśnie ten pojazd. Po omówieniu wyglądu zewnętrznego pojazdu możemy już przejść do szczegółów i detali tego pięknego modelu. Oczywiście pojazd ma obrotową wieżę w zakresie 360 stopni oraz ruchome uzbrojenie główne. Potężne 2-centymetrowe działka można bez problemu opuszczać oraz podnosić, tak jak miało to miejsce w oryginalnym pojeździe. Opisując wieżę, warto wspomnieć o szczegółach znajdujących się wewnątrz właśnie tej otwartej wieży. Nie zabrakło miejsca na aż 8 specjalnych magazynków, które mieściły po 20 naboi właśnie do tych 2-centymetrowych armatek. Widać tutaj również przyrządy celownicze oraz całą niezbędną optykę. No i to, co jest najfajniejsze, że całą wieżę można bez problemu zdjąć. Pod tą właśnie zdejmowaną wieżyczką odwzorowane jest całe wnętrze naszego Wirbelwinda. Oprócz tego można bez problemu zdjąć pokrywę przedziału silnikowego, pod którą właśnie odwzorowany jest silnik Maybacha. Z racji, że jest to model w skali 1:28, możliwe jest wyjęcie odwzorowanego klockowego silnika, który również bardzo fajnie się prezentuje. Jest to naprawdę bardzo ładny szczegół, który już staje się standardem w modelach w skali 1:28. No i nie mogło zabraknąć otwieranych włazów dla kierowcy oraz dla radiooperatora. Tak więc myślę, że są to kolejne ciekawe szczegóły konstrukcyjne tej pięknej maszyny. No ale pamiętajmy, że jest to model w skali 1:28, gdzie odwzorowanie takich właśnie szczegółów konstrukcyjnych nie jest najmniejszym problemem. Ponadto pojazd ma ruchomą trakcję gąsienicową, która porusza się bez najmniejszego problemu w przód i w tył. Tak więc ten model, oprócz pięknego wyglądu, może się nie tylko prezentować na półce, ale również będzie to doskonały zestaw dla młodszych budowniczych i dla młodszych zbieraczy, którzy lubią się jeszcze bawić swoimi modelami. Model posiada wiele bardzo ciekawych nadruków. Pierwszym, który od razu rzuca się w oczy, jest numer 93. Jest to indywidualny numer tego pojazdu. Oprócz tego jest kilka innych ciekawych nadruków. Między innymi wizjer kierowcy jest odwzorowany za pomocą nadruku oraz specjalna lampa, która znajduje się na przednim błotniku. Oprócz tego boczne wizjery, które znajdują się na tej wysokości, również są odwzorowane za pomocą nadruków, a także specjalne otwory na przedniej płycie, otwierane klapy, również są właśnie odwzorowane za pomocą trwałych, nieścieralnych nadruków. Na modelu znajduje się również kilka innych
małych szczegółów konstrukcyjnych, które dodają mu niewątpliwie wiele uroku. Oprócz wspomnianych wcześniej krzaków, gałęzi i elementów kamuflażu nie brakuje takich rzeczy jak m.in. kanister znajdujący się na podnoszonej tylnej pokrywie silnika, a także charakterystyczny czerwono-brązowy wydech, który właśnie poprzez ten kolor bardzo się odznacza. W modelu nie zabrakło specjalnej tabliczki, na której znajduje się nazwa zestawu. Tabliczka jest w kolorze czarnym, co wskazuje, że jest to właśnie model w wersji Executive. Znajduje się na nim nazwa modelu, czyli Flak Panzer IV Wirbelwind oraz skala 1:28. Oprócz takiej specjalnej tabliczki do zestawu również dołączona jest figurka. Figurka żołnierza, niemieckiego żołnierza z Luftwaffe. Sądząc po jego wyglądzie, jest to właśnie żołnierz z obsługi naziemnej i właśnie z artylerii przeciwlotniczej. Wskazują nam na to specjalne czerwone patki znajdujące się na jego kołnierzu, jego bluzy mundurowej, a także kilka innych ciekawych szczegółów. To, że należy on do Luftwaffe, może wskazywać m.in. orzeł znajdujący się na jego hełmie oraz właśnie charakterystyczny kombinezon w kamuflażu Splittertarn. Oprócz tego ta figurka prezentuje się naprawdę dobrze, m.in. dlatego, że żołnierz ma specjalny zestaw dołączony z tyłu, w skład którego wchodzi chlebak, do którego przyczepiona jest manierka, a także puszka na maskę przeciwgazową. W dłoniach nasz żołnierz ma podstawowe uzbrojenie z tamtego okresu, czyli karabinek Mauser 98K, a także lornetkę. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o Wirbelwindzie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych innych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz inne ważne informacje. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.